Cześć wszystkim, witamy. Udało się. Dzisiaj jesteśmy ponownie w Hasop tutaj Station. Jest to punkt, który zaczyna naszą trasę. Tak jak pamiętacie, oglądaliście ostatnio nasz filmik tutaj z naszego spaceru właśnie z Bakewell do Hasop Station. To mój plan był taki, żeby tutaj wrócić i przyjechać na rowery. No i właśnie dzisiaj nadszedł ten szczęśliwy dzień. Idziemy zapłacić za parking i ruszamy. Słuchajcie, przygoda rowerowa przed nami. Dobra, słuchajcie, udało się, mamy rowery, mamy światełka. Chłopaki starsi będą biec, bo sobie wymyślili, że oni będą się przygotowywać do kolejnego half maratonu, a nawet maratonu. Skróciliśmy sobie tym razem, nie pojechaliśmy tutaj na sam koniec, tak jak ostatnio pokazywałam Wam, oglądaliście ten filmik, to super, jeżeli nie, to wróćcie do niego. I tak, muszę tak chwilkę przerywać, bo czasami za bardzo wieje. Więc ruszamy z Hasop Station, słuchajcie, naszym celem jest dojechać do samego końca, ale czy nam się to uda, czy nie, to zobaczymy. Znaczy, Wy też zobaczycie. Na razie ruszamy tutaj, jedziemy w tunelach, będę nagrywać również, jak wygląda przejazd tunelem, ale od razu Wam powiem, że taki mamy czarodziejski montaż naszego telefonu. My nie mamy jakichś super ekstra rowerów, jeśli chodzi o takie wycieczki, ale mamy rowery, na których lubimy jeździć i wiemy, że taką trasę przed nami jest 8,5 mili, powinniśmy śmiało pokonać. Zobaczymy, jak nam się to uda. Więc słuchajcie, ruszamy tutaj. Pierwszą stacją będzie właśnie tutaj to Little Longstone. Tutaj jest takie miejsce, ja Wam troszeczkę o tym miejscu opowiem, jak tylko tam dojedziemy. Także tutaj na tym Little Longstone powinniśmy się zatrzymać. Później mamy przepiękny wiadukt i oczywiście z którego są spektakularne widoki, ale to dajcie nam chwilę, dajcie nam tutaj możliwość pokazania Wam, jak pięknie to wygląda. Tu mamy po prawej stronie stację. Za chwileczkę będziemy ją mijać, także też Wam pokażę, jak to wygląda. Zanim ruszymy, jeszcze Wam tutaj nagram. Tu mamy tą stację. Powiem Wam, że jest dzisiaj niedziela i nie jest dużo ludzi. Jakoś tak się fajnie składa. Już tutaj będziemy ruszać, więc będę wsiadała na rower. Niestety nie będę mogła całej tej trasy nagrać Wam, jeśli chodzi o rower, ponieważ za dużo drgań jest. Ale młody człowiek już rusza. Teraz młoda z naszą piknikową torbą i ja też już ruszam. Będę starała się w jakichś momentach trzymać kamerkę i nagrywać, ale od razu Wam mówię, nie jest łatwo. Tutaj mamy drogę i tą drogą, widzicie tutaj, tą drogą spokojnie można dojechać do Bakewell. My sobie jedziemy tutaj dalej prosto, ale właśnie ta droga wśród takiego pięknego lasu prowadzi dalej w stronę Bakewell. Generalnie, słuchajcie, dzisiaj jest tutaj spokojnie, nie widzę dużo ludzi. Tutaj, słuchajcie, po lewej stronie, ja wiem, ile przejechaliśmy, może z 5 minut, można iść do góry i tam jest takie fajne miejsce. To jest prywatny teren, ale tam jest taka kawiarenka, w której można sobie usiąść. Także też Wam gorąco polecamy. Nie można tam przejść do środka, bo to trzeba od strony ulicy wjechać. Tutaj już właśnie dojechaliśmy do pierwszej stacji. Tutaj kiedyś, słuchajcie, kiedyś stąd odchodziły pociągi do Manchesteru. Także świetne miejsce, świetnie naprawdę kiedyś funkcjonowało. No a teraz został tylko po tym ślad. Tu już, słuchajcie, wjeżdżamy do pierwszego tunelu, ale tutaj będziemy włączać światełka. Zatrzymajcie się, ja włączę światełka. Zanim dojedziemy właśnie tam do tunelu, to włączymy sobie światła. Przestało troszkę wiać. Słuchajcie, wjeżdżamy do pierwszego tunelu. Tunel ten ma aż 400 metrów. Jest to pierwszy taki tutaj tunel. Oczywiście pamiętajcie, że w tym tunelu jechały pociągi parowe, więc jest to niesamowite. Ten tunel jest oświetlony tak troszeczkę, ale ja zawsze powtarzam, trzeba włączyć światła tak czy siak. Tutaj z naprzeciwka ludzie jedą, także my włączamy światła i wjeżdżamy do tunelu i ja Wam pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się fajnie nagrać przejazd przez ten tunel. Pierwszy tunel ma nazwę, kto czyta? Headstone Tunnel, 400 metrów, słuchajcie. Tutaj już mamy pierwsze światła włączone, a ja mam taki specjalny sprzęt, słuchajcie, który służył chłopcom do biegania, ale stwierdziłam, że weźmiemy sobie tutaj. No i oczywiście jeszcze u młodej tak samo światełka i ruszamy w tunel.
Dobre! Skąd tam wziął rower? Pewnie nie słychać, co ja mówię. Ale oszustwo! Się śmiejemy, bo nasz biegacz tutaj, rower ukradł bratu. Już wam pokazuję, gdzie dokładnie. Tunel za nami. Tutaj chłopaki dogonili nas, jak widzieliście na filmiku, chłopaki dobiegli do nas, więc tak. Tutaj jesteśmy, zobaczcie, tutaj ruszyliśmy z Hassop Station i tutaj jesteśmy już w tej chwili na przepięknym wiadukcie. I już wam ten wiadukt pokazuję, jak on pięknie wygląda. To jest konstrukcja wiaduktu 1860. Słuchajcie, jak go wybudowali, to były takie informacje, że zniszczyli tutaj ten teren, że wygląda to okropnie i tak naprawdę staram się tutaj nagrywać, ale niestety tak wiatr wieje, że będę musiała na pewno to dograć i opowiedzieć wam. Także pierwszy wiadukt za nami, 400 metrów miał ten pierwszy tunel, teraz wiadukt 90 metrów. Pod nami oczywiście piękna rzeka. Tutaj spokojnie można się wybrać jeszcze na spacer. Są różne opcje, różne ścieżki. Parę razy udało nam się tam na dół zejść i naprawdę fajnie można spędzić czas, jeżeli nie macie oczywiście planu jakiegoś tutaj dłuższego, żeby, nie wiem, pokonać całą tą trasę, no to wtedy możecie spokojnie sobie wziąć piknik i właśnie tutaj na samym dole fajnie spędzić czas. Gorąco wam polecamy, a my ruszamy dalej. Się musiało zacząć padać, a jesteśmy dopiero przy tunelu numer 2. Cressbrook Tunnel. Wjeżdżamy i się zatrzymujemy, bo tak bardzo pada. Super! Słuchajcie, oczywiście pogoda pokazywała, że ma być pięknie, ładnie, słonecznie, 16 stopni. No ale to ten, kto mieszka w Anglii, taka sytuacja nie powinna być zaskoczeniem. Po prostu zaczęło padać. Jesteśmy przy drugim tunelu. No nie chcę wychodzić na zewnątrz, bo naprawdę zmoknę i tutaj już przestaje padać. Słuchajcie, za chwileczkę tam podejdę, jak naprawdę przestanie padać. Dzieciaki stoją, czekają, żeby przejechać. Cressbrook Tunnel to jest kolejny tunel, przy którym stoimy i słuchajcie, on ma tylko 149 metrów długości, także on nie jest taki, widzicie, piękny tunel. Nie jest jakiś taki bardzo, bardzo długi, ale tak, wyjdę troszkę tutaj, bo my chcemy przejechać do samego końca, a chciałam wam pokazać właśnie przy tym tunelu zaczyna się już tutaj miejsca, dlaczego te pociągi tutaj jeździły. Więc dajcie, tu jest takie piękne miejsce pokazane. W tej chwili w tym domu, kiedyś to była fabryka bawełny, a w tej chwili to są piękne apartamenty. Old Mill, zobaczcie, wybudowany 1814-16 rok. No naprawdę miejsce, które tętniło życiem. Pociągi 100 lat temu, około 100 lat temu. Naprawdę, słuchajcie, jest tutaj fantastyczna historia, jeśli chodzi o Peak District. Poza tym nie wiem jak wy, ale ja sobie mogę wyobrazić, jak tymi tunelami przejeżdżało się fantastycznie, jadąc właśnie w stronę Manchesteru. My jesteśmy w tej chwili tutaj na mapie, także przejechaliśmy z Hassop tutaj, jesteśmy przy drugim tunelu. Czeka nas trzeci tunel, jeden z najdłuższych, 471, czyli prawie pół kilometra, ale to za chwileczkę ten tunel wam pokażę. Mam nadzieję, że przestanie padać i będziemy mogli ruszyć dalej, bo martwię się też o chłopców. Mam nadzieję, że się schowali gdzieś w którymś z tuneli, bo jak biegli, to na pewno nie było to fajne uczucie w takim deszczu. Światła włączone, ruszamy. No jedź.
Wyjechaliśmy, słuchajcie, 149 metrów, teraz przed nami zaraz jest kolejny tunel, 471, tak jak mówiłam, więc on będzie troszeczkę takim dłuższym tunelem. Przestało padać, jest taka delikatna mrzawka, także nie jest źle. Moich chłopaków na razie nie widzę, ale tu Wam pokażę, jak pięknie wygląda ta dolina. Naprawdę, słuchajcie, cudnie. Cudnie, tu jest taki klimat. Ja kiedyś wspominałam na jednym z moich filmów, że my tutaj nawet lubimy przyjeżdżać zimą. Byliśmy tutaj 1 stycznia 2 lata temu na takim po prostu noworocznym spacerze. No dla nas to jest po prostu bajka. Mówię, rowery mamy takie fajne, klasyczne, zwykłe rowery, bez jakichś tam ulepszeń i nam się fajnie na tym... Ty masz troszeczkę lepszy rower, tak, bo młody ma naprawdę fajny rower. Zresztą musimy mu zmienić, bo no troszeczkę podrósł. Przestało padać, ale już naprawdę przestało padać i tak się zrobiło, słuchajcie, ciepło. Także wchodzimy teraz w ten kolejny tunel. Dajcie znać w ogóle, czy Wam się podoba taka przygoda właśnie na rowerach, czy sami lubicie jeździć, czy znacie w ogóle takie trasy. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem, czy w Anglii są jeszcze jakieś takie tunele. Przypuszczam, że jest takich tuneli bardzo dużo, ale czy takie trasy są gdzieś porobione koło Was? My, mówię, w Peak District bardzo lubimy, wiem, że bardzo dużo rzeczy jeszcze nie odkryliśmy, ale no popatrzcie, no po prostu jak tu nie kochać takich miejsc. Mówię, każda wolna chwila to jest super czas na to, żeby spędzić go wspólnie, rodzinnie. Chociaż mówię, moje chłopaki biegną, przygotowują się do maratonu. Nie wiem, czy podołają. Może jakiś jeszcze half maraton w międzyczasie. A ja już wstawiam mój telefon na mój super sprzęt, który sobie wymyśliłam, tak? I właśnie z tego sprzętu nagrywam, słuchajcie, przejazd przez tunele. Nie miałam innego pomysłu, no mogłaby być kamerka GoPro, ale syn nie mógł znaleźć ładowania do tej kamerki, no po prostu genialne. To nic, słuchajcie, ruszamy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Lytton Tunnel przed nami, dzieci czekają, także ja ruszam razem z nimi. Słuchajcie, za chwileczkę dojedziemy do fajnego miejsca. To będzie taka główna stacja. Zatrzymamy się przy tej stacji i tam Wam pokażę kilka bardzo ładnych, ciekawych rzeczy. Także zostańcie z nami i za chwileczkę widzimy się już na stacji. I tu słuchajcie, dojechaliśmy właśnie na stację. Zobaczcie, tutaj jest taki przystanek, przy którym można się zatrzymać. Ja za chwilę właśnie się zatrzymam. Słuchajcie, już Wam pokazuję dokładnie jak jesteśmy, bo to już jest stacja tutaj Millers i to jest stacja, która, słuchajcie, była stacją przesiadkową, która właśnie była na tej trasie bardzo ważnym punktem Londyn-Manchester. Właśnie z tej stacji tutaj ruszały pociągi i się zatrzymywały, także tutaj dom został, widzicie, i tam jest kawiarenka,
ale myślę, że my sobie wrócimy, bo już nam niedużo zostało, kawałeczek, zaledwie 2 tunele i powinniśmy dojechać do końca, a nie ma naszych chłopaków, więc myślę, że ruszamy dalej. Wyszliśmy stąd, no i tak, ustalamy teraz, że jedziemy, przed nami są 2 jeszcze tunele, więc jedziemy, skończymy, tutaj jest koniec trasy, także myślę, że spokojnie sobie ruszamy, jedziemy dalej, a po prostu jak będziemy wracać, to tutaj wpadniemy sobie na lody, bo myślę, że chłopcy też pobiegli śmiało do przodu. Poza tym tutaj kawałeczek dalej też się zatrzymamy, bo są takie, ja pamiętam doskonale, tam są takie skały i pokazane, jak właśnie tutaj te tunele były drążone. Tak, kilka takich historycznych ciekawostek, także jest to naprawdę super. Moje dziecko zażyczyło sobie przerwy chwilowej i co ja tutaj mam? Mam moje pyszne ciastka, słuchajcie, takie pyszne ciastka migdałowe, bezglutenowe, takie bardziej, wiecie, fit. Nie są tym razem z cukrem, tylko z ksylitolem, także one są dostępne na moim sklepiku, pakowane po 5, tak właśnie wyglądają, tak się ładnie prezentują. Czy są dobre? Moje dzieci mówią, że tak, ale my, słuchajcie, już długo nie jemy słodyczy, więc dla nas to wszystko jest po prostu smaczne. Otwieramy i zobaczymy. Aha, się prezentują nieźle, co? Dobrze smakują? Dobrze, tylko one przez to, że są migdałowe, to są bardzo sycące. Słuchajcie, my musimy ruszać dalej, a dzieci na razie nie chcą. Słuchajcie, podjechaliśmy pod takie właśnie jedno z takich ciekawych miejsc. Chciałabym tutaj przejść, ale jest kałuża. Jesteśmy tutaj dokładnie. I przed nami, słuchajcie, to co jest na obrazku. Czemu oni wrzucali tutaj ten węgiel? I później ten węgiel tutaj wyciągali, tak? Nie wiem. Słuchajcie, zobaczcie, co za konstrukcja. W tej chwili jest to hotel dla zwierząt. Także można tutaj do środka sobie wejść. Ja wejdę, pokażę Wam. Kto idzie ze mną? Co prawda moje buty dzisiaj są wyjątkowo sportowe i siatkowane. Wow, jaki tu jest tunel, zobacz. Ale kiedyś tutaj jak wchodziliśmy, to było chyba zamknięte, co? Czekaj, ja włączę lampę. O, na zdrowie. Ale to jest, słuchajcie, jakieś miejsce jest. Wow. Niezłe, co? Chcemy iść dalej, czy raczej nie? Nie wiem. Nie ma przejścia. Tak, bo to jest zasypane, ale popatrzcie, jak to wszystko kiedyś, kurczę, było pomysłowe i było wybudowane. Naprawdę robi wrażenie. Tutaj jeszcze z tej strony. Dajcie znać, czy lubicie takie miejsca, czy lubicie takie właśnie odkrywać takie dosyć dzikie, zapomniane, bym powiedziała, już miejsca, no, gdzie czas naznaczył tutaj swoją obecność i jak widać, no, jest to zniszczone. Z jednej strony bardzo mnie cieszy fakt taki, że ktoś to przerabia i można korzystać wtedy z takich atrakcji właśnie jak rowery, jak spacer. Ale i tak jest to smutne, że to miejsce tętniło życiem jeszcze kilkanaście lat temu, a teraz jest niestety takie opuszczone, stare i trochę zaniedbane. No dobrze, słuchajcie, stąd ruszamy dalej. Mamy 2 tunele, jeden tunel, drugi tunel i wyjeżdżamy Blackwell Mill. I na tym się kończy nasza, tutaj będzie kończyła nasza przygoda, będziemy musieli z powrotem wrócić. Ja nawet nie mierzę, ile to jest, bo powinno być około 8,5 kilometra, przepraszam, 8,5 mili ten odcinek z Hassop do samego końca. Także zobaczymy, chłopaków dalej nie ma. Myślę, że oni pobiegli sobie dużo przed nami i albo ich będziemy mijać, jak będą wracać, albo po prostu spotkamy się z nimi już na gdzieś tam przy samym końcu. Parę metrów dalej dosłownie mamy kolejny tunel, czyli to jeszcze będzie ten tunel i jeszcze jeden. Także włączam tutaj telefon do mojego sprzętu i spróbujemy przejechać przez ten tunel. No, jedziemy. Te są krótkie, nawet nie jest pokazane jakie długie są. Nie napisał, nie wiem ile. No. Macie światełka? Ja też mam.
Jedźcie, to nasz ostatni tunel. Bardzo mały, wąziutki. Widzicie, że nie widać ich, jak nie mają światełek, bo mają z przodu tylko światełka, z tyłu nie mają. Widzicie, przed nami jeszcze jeden tunel. Ja myślałam, że to były dwa ostatnie, a tutaj się okazuje, że jest jeszcze jeden. Także jeszcze jeden przejazd przez tunel. Dobrze, słuchajcie, to jest taki malutki tunel, także tutaj tunelik już taki, to taki może jest kolejny malutki tunel, dlatego nie jest jakoś tak specjalnie o nim za dużo opisane. Także możemy sobie wjechać. A tu proszę, kto przed nami? Kto przed nami biegnie? Brawo chłopaki, brawo, 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 brawo! Jeszcze was nie widać, brawo! Gdzie się spotykamy? Przy stacji? A gdzie się spotykamy? No, minęliśmy chłopaków. Nie wiem, czy było widać. Powiedzieli, że mamy do końca jakieś 5 minut. Także wow, super, przebiegli, słuchajcie, całą tą trasę, czyli 8,5 km zrobili tutaj do końca. No i teraz mil, przepraszam, tak, mil, oczywiście, masz rację, młody człowieku. Zawsze się pomylę albo euro i funty, albo kilometry i mile. Także my jeszcze kawałeczek i też dojedziemy do końca. Ale zobaczcie, jak tu jest pięknie. Pięknie, prawda? Widzicie? Końcówka naszej trasy, słuchajcie. Jeszcze tu na górę można gdzieś iść. Aha, bo tu jest tak. Tu jest sklep. Słuchajcie, tyłek cię boli? Słuchajcie, jesteśmy na końcu, czyli byliśmy na początku, jak zaczynaliśmy nasz spacer w Bakewell, teraz jesteśmy na końcu. Ja słyszę rzekę dalej, już niestety, zobaczcie, nie da rady. Chociaż fajnie by było, gdyby tą trasę powiększyli i rzeczywiście można by było jechać i jechać. O, widzicie, nie można nawet 1000 funtów jest kary, jak ktoś tam przejdzie. Ale by było pięknie, gdybyśmy mogli tutaj jeszcze dalej uderzyć. Tam pod spodem też idzie jeszcze jakaś droga. Muszę zobaczyć, co to dokładnie jest. Zobaczcie. Jak widzicie, to dajcie znać. Być może jakoś się wzdłuż rzeki jeszcze przechodzi i można fajnie pospacerować, ale tutaj jest po prostu bajecznie. No, uwielbiam takie klimaty. Także fajna wycieczka, słuchajcie. Jesteśmy mega szczęśliwi, że nam się udało. Słuchajcie, wracamy, będziemy, teraz idę oczywiście, ale za chwilę już będziemy ruszać na rowerach. Ustawiłam sobie moją aplikację, żeby sprawdzić, czy faktycznie tutaj do końca z tej stacji, z której ruszyliśmy, jest 8,5 mili. Tutaj jeszcze Wam powiem taką informację. Na mapie Google możecie sobie zaznaczyć Blackwell Mill i tutaj również są właśnie rowery do wypożyczenia, są różne jakieś tam gadżety, więc śmiało możecie sobie tutaj podejść i tutaj stąd wyruszyć. Myśmy nie byli do końca pewni, jak to wygląda, czyli jesteśmy tutaj, tu macie drogę A6. Jeżeli byście chcieli, to jak najbardziej Wam rekomenduję tutaj z tej strony po prostu ruszyć i spokojnie sobie przejechać tą trasę jak gdyby do przodu, a nie tak jak my do tyłu. My ruszamy. Zobaczymy chłopaków, minęliśmy, także umówiliśmy się przy wiadukcie. Popatrzcie jeszcze tutaj, jak to wszystko pięknie wyglądało. No pociągi tutaj, chociaż jakby jeden zostawili, tak po prostu, żeby tylko przejeżdżał turystycznie, to myślę, że to by było niesamowite, no ale trudno. Czyli jesteśmy tu, jesteśmy na końcu, zobaczcie, przed nami kolejna trasa powrotna, taka sama jak przed chwileczką pokonaliśmy. Także do zobaczenia za chwilę. Zobaczymy dokładnie, gdzie się zatrzymamy. Czy nasz deszcz nie złapie.
Słuchajcie, bardzo szybko tutaj już jesteśmy. Nie wiem, czy tak będzie słychać, ale bo troszkę tak wieje. Ale już jesteśmy z powrotem pod tą stacją. Tutaj, tak jak mówiłam, jest kawiarenka, ale my się nie zatrzymujemy, bo umówiliśmy się z chłopakami przy wiadukcie. Także może wtedy zatrzymamy się i coś tam, co nieco sobie kupimy czy zjemy już na naszej stacji, tej, której startowaliśmy. Coś mi rower brzęczy. Fajnie się, słuchajcie, jedzie, naprawdę. Takie mamy wrażenie, jakbyśmy jechali z górki. Za chwilę dojedziemy tutaj już naprawdę przy tym wiadukcie. Słuchajcie, przed nami widzę moich chłopców. Nie strasz ich tylko. I są chłopcy nasi, biegną przed nami. Biegną przed nami nasi chłopcy, zobaczcie. Dobra, słuchajcie, kolejny tunel, chłopaki z tyłu za nami. My wjeżdżamy w Liton tunel, czyli ten, który ma... Ten jest najdłuższy. 471. Tak, 471. Tak jakby teraz troszkę nie wiało, więc powiem Wam, nie zaczepiam mojego telefonu, bo już przejazd nagrałam wcześniej, ale tak pomalutku sobie tutaj przejedziemy. Chłopaki pewnie nas dogonią. Zobaczcie, młody ma światełko z przodu, ale nie ukrywam, że z tyłu też powinien mieć. Bo jednak jak ludzie jadą, to nie widać. Ja mam taki specjalny pasek do biegania. A gdzieś chłopcy z tyłu biegną. Dajcie znać, czy byliście tutaj. Czy w ogóle lubicie takie przygody. Już o to pytałam wcześniej, ale powiem Wam, że jest to naprawdę przygoda. Taki przejazd tunelami. Kurczę, pół kilometra to jest naprawdę dużo, żeby tutaj przejechać. Tutaj dopiero będziemy wyjeżdżać. Ja tak sobie jadę środkiem, bo widzę, że tak nie ma dzisiaj. Naprawdę, dzisiaj jest niedziela, a jest tak mało osób, że jesteśmy aż zdziwieni. Chociaż mówię, taka pogoda jest w kratkę, bo miało być ładnie, miało świecić, a widzieliście sami, że też padał. Jest tak cudnie, słuchajcie, jak się wyjeżdża z tego tunelu, jest zimno, a nagle się robi tak ciepło. Słuchajcie, jest naprawdę super. Trochę na pewno telefon drga, no bo staram się go utrzymać, ale to jest fizycznie niewykonalne na rowerze. Powiem Wam szczerze, że bardzo długo czekałam na tą atrakcję. Naprawdę, ja uwielbiam jeździć na rowerze i nawet jeżeli ten mój rower nie jest jakiś super ekstra, jeśli chodzi o w tej chwili rowery, które można kupić, to ja jestem mega happy, bo lekko mi się na nim jeździ, lubię na nim jeździć i naprawdę mogłabym przejeżdżać kilometry, mile. I tutaj już dojeżdżamy do tego słynnego wiaduktu. Słuchajcie, jest tak pięknie, wyszło słońce. Tak jak mówię, nie ma dużo ludzi, co jest dla mnie dziwne. Przed nami ostatni tutaj tunel, ale my się zatrzymujemy na tym wiadukcie. Jest super fajnie, ciepło, krowy są na dole, zobacz, łabędzie. Jesteśmy, słuchajcie, na tym moście, na wiadukcie. Tam widzę chłopaki jeszcze biegną. Tutaj się z nimi umówiliśmy, ale nie wiem, czy będą tutaj chcieli zakończyć swój bieg, czy jeszcze kawałeczek dalej.
Zobaczcie, jak tutaj jest cudownie. Stoję teraz na tym wiadukcie. Naprawdę jest przepięknie. Jeszcze jak nie wieje, bo tak czasami wieje i ciężko mi jest nagrać coś, ale teraz akurat trafiłam moment, gdzie przestało wiać. A co się wydarzyło? Młody człowiek usiadł i gdzieś tutaj spadły mu rękawiczki. Więc poszli szukać rękawiczek. A ja widzę, że moi chłopcy już są zaraz. No, tutaj to na pewno warto mieć buty, słuchajcie, takie do chodzenia. Żeby zejść na dół, to jest tak troszkę hardkorowo. Chociaż ja myślę, że tamtędy też można iść. Po prostu tak dookoła wtedy się idzie. I ja tak pójdę. Ja mam takie, mówię, słabe buty. Od dołu też jest taki siatkowe, fajny na rower, bo tak przewiewa, ale czy do biegania, ale niestety do chodzenia po górach niezbyt. Wow, zobaczcie, jak to jest pięknie, jak fajnie widać ten wiadukt. Super. Pięknie, naprawdę. Słuchajcie, 90 metrów, tak się wydaje, ale on robi niesamowite wrażenie i faktycznie teraz jest taką ozdobą tego miejsca. Tutaj rzeka. No, dla mnie to jest wow. Świetnie. Znacie to miejsce? Byliście tutaj kiedyś? Zapewne osoby, które mieszkają blisko Peak District, blisko tutaj Buxton, Bakewell, Chesterfield, Sheffield, to miejsce nie jest aż tak bardzo oddalone. Zresztą jest takie jedno z najbardziej takich kultowych miejsc, jeśli chodzi o właśnie Peak District. Także jak byliście, to dajcie znać, co tutaj ciekawego odkryliście. A jeżeli nie byliście, to dajcie znać, czy się wybieracie. Parking to jest jedynie 6 funtów i tak naprawdę reszta to jest tylko wasza wyobraźnia i to, jak chcecie tutaj spędzić czas. Można na nogach, można na rowerach, można biec tak jak moi chłopcy, można, mówię, spacerować, można wypożyczyć sobie również sprzęt. O tym mówiłam wcześniej podczas naszego filmiku z Bakewell, jak szliśmy. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to was serdecznie zapraszam. Oczywiście będziecie mogli go zobaczyć tutaj u nas na kanale w playliście Peak District. Tutaj krowy też super mają miejsce. O, pokrzywa cię poparzyła, ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda pod spodem. Niestety rękawiczek nie znaleźliśmy. Trudno. Prezent na Mikołaja. Taki fajny. Rękawiczki super się sprawdzały. Takie zwykłe rękawiczki Kalimora, nie jakieś tam super ekstra specjalne, ale naprawdę młody człowiek był zadowolony, bo jakoś dawały radę. I nasz tunel, ostatni, już kończący naszą przygodę. Słuchajcie, zaraz dojedziemy do naszej stacji początkowej. Słuchajcie, super, naprawdę super. Chłopaki przed nami biegną. My tutaj jeszcze kawałek jedziemy. To odgłos mojego roweru. Coś mi tutaj przy błotniku zaczęło taki dźwięk wydawać. Ale to nic, spokojnie dojadę. To małżonek usunie usterkę. Ale dajcie znać, czy wam się podoba. Czy razem z nami tutaj byście się wybrali na taką wycieczkę rowerową właśnie z dzieciakami. Ja nie ukrywam, że ja mogłabym takie wycieczki co tydzień, ale oczywiście też na to trzeba mieć czas. Dogoniliśmy znowu chłopaków, ale już mają niedaleko do końca. Dzielne żuczki przybiegli w tej chwili już dobre 25 km, myślę. Już niedaleko chłopcy. Dogonicie nas. Tak, teraz zobaczcie, tutaj tak pomału sobie przyjadę. Tutaj właśnie była ta pierwsza stacja. Taka dosyć dobrze nawet zachowana. A po drugiej stronie tutaj, za tym murem, jest właśnie miejsce, o którym wam mówiłam. Można spokojnie sobie wejść, napić się kawki, herbatki. Tak nawet ładnie jest zrobione. Są jakieś tam imprezy dla dzieci, ale jeżeli ktoś chce się tam zatrzymać na dłużej, no to musi wjechać sobie od strony normalnie drogi.
dojechaliśmy do miejsca, w którym zaczynaliśmy, ale powiem Wam, że chłopcy są jeszcze za nami, więc ja się zastanawiam, czy nie przejechać jeszcze kawałek tam do końca. Zaraz coś się Kamil ustale, najwyżej oni zostaną, a ja jeszcze ten kawałeczek się przyjadę tak po prostu sama dla siebie. No dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Ja podjadę sobie jeszcze sama dla siebie tutaj kawałek, moi chłopcy jeszcze biegną, więc to będzie dla mnie taka dodatkowy challenge. To już nie będzie dużo, bo naprawdę zaraz Wam dokładnie powiem, ile w tej chwili, jak to wygląda, jeśli chodzi o przejazd. Tak, w tej chwili mam 11 km, 11,63, także spokojnie ruszam dalej w stronę Bakewell. Zobaczymy, ile więcej dojdzie. Specjalnie sobie zdjęcie zrobiłam. Oni poszli sobie kupić pizzę. Ostatnio pamiętacie, jeżeli oglądaliście nasz odcinek, musieli czekać pół godziny na tą pizzę, więc zanim chłopcy dobiegną, spokojnie sobie tą pizzę kupią, a ja z chęcią się przyjadę sama dalej. Także pokażę Wam, jak to wygląda za chwileczkę, jadąc rowerem w stronę Bakewell. Zobaczcie, dojechałam do Bakewell Station. Tutaj można sobie skręcić i iść w stronę Bakewell. Ja jadę na początek tej trasy, tak jak ten pan jedzie, tak jak szliśmy, żeby pokazać Wam koniec tej trasy. Tam dojechaliśmy do końca i tutaj też mam zamiar pokazać Wam, jak się dojeżdża do końca. I zobaczcie, dojechałam do końcówki, żeby nie było. Już jeszcze podejdę. Słuchajcie, 14,53 wyszło, jeśli chodzi o kilometry, z tych 11,67, to jeżeli dobrze pamiętam, już teraz nie chcę wracać do zdjęcia, ale już jestem w Bakewell. Tutaj zobaczcie, Bakewell, także tak naprawdę to był szybki przejazd. Tak jak 3 km, 3,5 już jestem na miejscu. Świetnie, naprawdę. Bardzo się cieszę, bo to było dla mnie takie. Chciałam od początku do końca tą trasę kiedyś zrobić. No i dzisiaj mi się udało. Jest to duży sukces na rowerze mojej córki, którym jeździła przez 4 lata w Cambridge. Także jestem mega dumna, bo ten rower po prostu ma swoją historię. Zresztą tutaj nawet jeszcze jest chyba opaska z jej college'u, o ile dobrze pamiętam, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy jej zdejmować, Peterhouse, tak. Także, że nie będziemy jej zdejmować, także w spadku został mi rower, a jej została oczywiście wiedza, którą zdobyła podczas tych 4-letnich studiów. Ale teraz zobaczcie, tutaj możemy rozkoszować się takimi pięknymi widokami i wracam z powrotem do moich dzieciaków. Jestem z powrotem, wjadę sobie tutaj na parking. Jest pusto, nie ma w ogóle aut. Nie ma w ogóle aut. Także pogoda nam pokazywała deszcz. Nie pokazywała deszczu raczej, a deszcz przyszedł, a teraz jest słońce, a miało padać. Wszystko na odwrót, ale idę szukać mojej rodziny. Byliśmy, oni siedzieli na pizzy. Także słuchajcie, zakończamy tutaj. Fajnie było. Super przygoda. Ja Wam pokażę łączny cały dystans, jak przyjechaliśmy. Wam pokażę, bo będzie łatwiej. Czyli tak, od końca tego Blackwell Mill, tu gdzie byliśmy na samym końcu, ja włączyłam dopiero moją aplikację, żeby sprawdzić, ile jest, i tu już w kilometrach moja aplikacja pokazuje, zresztą powinniście zobaczyć to zdjęcie, do Hassop Station 11,63, a ja jeszcze ambitnie chciałam przyjechać nie do Bakewell Station, tylko do samego końca z drugiej, tutaj od tej strony, od strony Bakewell, tak jak wchodziliśmy na pieszo i tutaj w tym momencie dodatkowo sobie doliczyłam jeszcze kilometry na całej tej długości 14,55 i wróciłam z powrotem tutaj na Hassop Station i mam łącznie 17 tam z kawałkiem, też to widzicie. Także no powiem Wam szczerze, trochę tutaj udało mi się, czyli 17,50 razy 2, no to ponad 30 km zrobiłam na tym rowerze, także całkiem nieźle, wydaje mi się, jak na moje możliwości. Ja jestem totalną amatorką, jeśli chodzi o taką jazdę, ale uważam, że było super. Tak jak widzicie, tutaj jeszcze pizzę można sobie kupić. Nie wiem, jaka jest ta pizza, zaraz się ich zapytam. Rowery oczywiście można wypożyczyć, parking już teraz jest pusty, także ja Wam ślicznie dziękuję, że byliście z nami. O, ale jeszcze jakie cudeńko tutaj podjechało. Zobaczcie, nie widziałam. Tutaj małżonek mi mówił, a ja przeszłam, po prostu nie zauważyłam. Piękne auto. Super. Jeszcze tutaj nagram, jeżeli ktoś uwielbia takie klasyki, no to możecie podziwiać. Możecie sami przyjechać w takie miejsce jak to i pewnie też spotkacie jakieś cuda.
No dobrze, pomału musimy kończyć. Słuchajcie, pięknie tutaj jest. Nawet sobie tak usiąść i posiedzieć chwilkę, porozkoszować się tym miejscem, posłuchać ptaków. Albo też przejechać cały ten dystans. Weszłam w stolik. Także ślicznie Wam dziękuję. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy wybierzecie się na taką wycieczkę rowerową właśnie w takie miejsca. Może gdzieś macie koło siebie jeszcze jakieś fajne miejsca, gdzieś w Walii, gdzieś może w Szkocji. Dajcie znać. No, my z chęcią idą wakacje gdzieś, jakąś taką podróż byśmy odbyli. Także ślicznie Wam dziękujemy. Dajcie kciuka w górę. Oczywiście zapraszamy do polubienia naszego kanału, zostańcie z nami, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jak fajnie i ciekawie, gdzie fajnie i ciekawie spędzić czas z dziećmi i nie tylko, czy na rowerach, czy na spacerze, czy może po prostu tylko sobie gdzieś spacerować albo zwiedzać jakieś miejsca takie po prostu ciekawe w Anglii, to serdecznie Was zapraszamy właśnie na nasz kanał. Jak również poza tym, że polubicie nasz kanał, klikniecie w dzwoneczek, który będzie Was powiadamiał o naszych nowych filmikach, to jak najbardziej zapraszam Was również do postawienia nam kawy albo postawienia dzieciom lodów. Na samym końcu filmu oczywiście jest taka możliwość przez zeskanowanie kodu Buy Coffee. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale na pewno będzie gdzieś ciekawie, pięknie i też będziemy Wam pokazywać, jak cudownie i pięknie można spędzić czas razem z dzieciakami, podróżując właśnie po Anglii, Szkocji bądź Walii. Do zobaczenia, pozdrawiam, pa!